wielcy comeback BTS zbliża się wielkimi krokami, ale zanim dzień sądu ostatecznego nadejdzie, to mamy jeszcze kilka kwestii do wyjaśnienia. Jak się domyślacie, oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Dlaczego miałabym być w ogóle zdziwiona faktem, że Big Hit zrzuciło na ARMY kolejną bombę w postaci kolejnego teasera i że podczas 46 sekund tego teasera, no dobra, 38, jeżeli odejmiemy te 8 sekund intro Big Hitu, zauważyłam więcej niż w ogóle chciałabym zauważyć, a to z kolei oznacza, że podczas comebacku wszyscy umrzemy! mało tego, listonosz także zrzucił na mnie bombę w postaci tej oto paczki i tam jest książka z notkami BTS, ale unboxing tej paczki i proces zamawiania zobaczycie w zupełnie innym filmiku, ale to z kolei sprawia, że zaczynam się zastanawiać, kiedy będę miała czas wolny i co to w ogóle jest. Od razu muszę też podziękować wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu teorii, wszystkim, którzy mnie zasypywali teoriami, a szczególnie Gabrysi za wielki teoretyczny spam oraz Ann za montowanie tego, co w tym momencie mówię, za w ogóle słuchanie tego oraz za zwracanie mi uwagi na pewne fakty. Ale ten film nie będzie jedynie analizą 46 sekund teasera, ponieważ trwałby chyba jakieś 5 minut, tak mi się wydaje, ale do tego dorzucę też inne teasery, którymi Big Hit obdarzyło nas w przeciągu kilku ostatnich dni, ponieważ pojawiły się zdjęcia konceptowe do konkretnych wersji photobooka, a to oznacza, że unboxing tego photobooka i tych płyt albumów BTS będzie naprawdę znaczący. Ale idziemy chronologicznie, zaczniemy od photobooków, ponieważ w tych konkretnych photobookach do albumu Map of the Soul Persona pojawiły się zdjęcia i szczegóły na tych zdjęciach, na które warto zwrócić uwagę. I jak zawsze się zastanawiałam przy unboxingach, możecie w sumie kojarzyć z naszych poprzednich filmików, zawsze się zastanawiałam, czy te sesje zdjęciowe do photobooków mają jakieś znaczenie, czy te wszystkie szczegóły, czy brak butów, kapcie i cokolwiek innego ma jakieś znaczenie, to teraz Big Hit po prostu przesadziło. Już pierwsza wersja photobooka będzie nam się kojarzyła z The Most Beautiful Moment in Life, ale pierwsze zdjęcie, które należy do V, od razu zwraca nam uwagę na kilka szczegółów. Po pierwsze, V ma przy sobie telefony, wszędzie otaczają go telefony, a to już jest coś, co widzieliśmy wcześniej, ponieważ w prologu V próbował wykonać telefon, Namjoon nigdy go nie odebrał, a w Fake Love otaczała go cała ściana wypełniona telefonami. Poza tym też warto przyjrzeć się jego koszulce i zastanawiałam się, czy ja mam zwidy, czy po prostu na tej koszulce faktycznie jest wilk, a to z kolei odnosi się do japońskiej wersji teledysku do Blood, Sweat and Tears, gdzie V miał na sobie kurtkę z napisem Lone Wolf. Warto przypomnieć, że Lone Wolf to samotny wilk, czyli wilk, który nie spędza czasu ze swoją grupą, ze swoim stadem. Jest to także określenie wilka, który albo opuścił swoje stado, albo został z niego usunięty. Oczywiście tym określeniem można nazywać także ludzi i w literaturze samotny wilk jest osobą odosobnioną, milczącą, charakteryzującą się powściągliwością oraz niezdolną do interakcji z innymi postaciami w historii, ale też, co najważniejsze, taka osoba przeszła traumę w życiu, która oddziela ją od reszty społeczeństwa. I jesteśmy w domu, ponieważ Taehyung jest osobą, która przeszła w życiu traumę, zaczynając od przemocy w rodzinie po morderstwo ojca. Oczywiście nie wszystkie te zdjęcia w tych fotobookach na coś konkretnego wskazują, ponieważ zdjęcia Siugi z aparatami można skojarzyć z chwilami nad morzem, które spędzili Bangtani, ale natomiast zdjęcia Jungkooka, który gryzie ciasteczko, będą nawiązywały tylko i wyłącznie do jego ksywy, ponieważ mówi się na niego cookie, a to oznacza ciasteczko. Zdjęcia Namjoona, na których ma ramiona przykryte zielonym materiałem, będą nam się kojarzyć z faktem, że Namjoon jest liderem oraz z tym, że ARMY bardzo często ostatnio nazywają go wręcz prezydentem. I jako, że na przykład Seokjin jest najważniejszą postacią w historii BTS, w historii tej całej historii w komiksach, w ogóle w highlight reel i we wszystkich teledyskach, to jego zdjęcia teoretycznie też powinny takie być, ale tam widzimy na przykład Jina, który myje zęby szczoteczką i to może nam się kojarzyć ze Spring Day. Podobnie zdjęcie, gdzie Jin zawiązuje buty, albo raczej rozwiązuje, bo jeżeli przyjrzymy się dokładniej, to widzimy, że właśnie tak jest. Przypomnę, że w zdjęciach The Wings Jin jako jedyny nie miał butów i to było zagadką dosłownie od stuleci. W Spring Day natomiast na drzewie wisiały powieszone buty, co było symbolem śmierci, a tu nagle dostajemy zdjęcie, jak Seokjin rozwiązuje buty. Hosok na swoich zdjęciach ma pistolet zabawkę, co oczywiście może się odnosić do jego dzieciństwa, a z highlight reel pamiętamy, że w wieku 7 lat opuściła go matka. Jimin za to ma zdjęcia z dwoma rodzajami balonów. Po pierwsze z niebieskimi, po drugie z różowymi i to są ewidentnie kolory Baby Blue oraz Baby Pink i jak dobrze wiemy, Baby Blue jest kolorem przeznaczonym dla chłopców, a Baby Pink dla dziewczynek. I biorąc pod uwagę plotki, jakie krążyły po internecie na temat Jimina i jego płci, to ja naprawdę nie chcę się zagłębiać
głębiej, wchodzić głębiej właśnie w te teorie, albo w ogóle w podejrzenia, albo w ogóle w cokolwiek, ale drugim skojarzeniem było Serendipity, a trzecim za to Blood, Sweat and Tears, gdzie także widzieliśmy balon wypuszczony z dłoni. Druga wersja photobooka też jest bardzo ciekawa i na zdjęciu grupowym Bangtanów mamy bardzo dużo symboli i rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. V trzyma w dłoni okulary, to jest odniesienie do japońskiej wersji teledysku do No More Dream, gdzie V także miał na nosie okulary, później je stracił. Widzimy też lusterko, co oczywiście jest odniesieniem do Reflection, ale na zdjęciu pojawia się też pralka i pewnie dla większości z Was pralka jest całkiem normalnym wystrojem łazienki, ale biorąc pod uwagę, że to Jin wkłada do niej pranie, to od razu nam się kojarzy ze Spring Day, ponieważ tam też widzieliśmy pralki, też widzieliśmy Jina i jego odbicie w jednej z nich. Osobne zdjęcia członków to też ciekawostka, ponieważ zostały wyraźnie podzielone na Hyungline i Magnaline, czyli na starszych i młodszych członków. I na zdjęciach V, Jimina i Jungkooka widzimy koło mydła na półce, pudełko od tego mydła z napisem Baby Soap, czyli mydło dla dzieci. Natomiast na zdjęciach Sok Jina, Namjoona, Yoongiego i Hosoka to pudełko już jest bardziej schowane. Oczywiście, jak na BTS przystało, nie obyłoby się bez tych dziwnych rzeczy. Jedna z armii zauważyła, że na zdjęciu pojawia się przedmiot, na którym jest napisane Nowy Jork 1903 i po sprawdzeniu, co się stało w tym konkretnym mieście, w tym konkretnym roku, okazuje się, że wtedy miał miejsce pierwszy antygejowski najazd w mieście Nowy Jork i co ciekawe, nazwa tego najazdu to Ariston Bathhouse Ride, a po wpisaniu w Google Ariston wyskakują nam pralki, czyli coś się dzieje. Trzecia wersja photobooka łudząca przypomina sesję zdjęciową z Wings i już Bangtanów w takiej wersji siedzących w rzędzie na podłodze już widzieliśmy. W dodatku Jimin ma dokładnie te same buty na sobie, a Jin, to jest jedyna różnica, Jin jakiekolwiek na sobie ma. Na pojedynczych zdjęciach członków każdy z nich trzyma w dłoni czerwoną różę i to po pierwsze może być odniesieniem do teledysku Boy in Love, gdzie też pojawiła się róża, ale możemy też skupić się na symbolice czerwonej róży, ponieważ oznacza ona miłość, namiętność oraz poświęcenie. Czwarta wersja photobooka moim zdaniem chyba zawiera najwięcej symboli i na zdjęciu grupowym na pierwszy rzut oka mamy Bangtanów siedzących na kanapie, a to kojarzy nam się od razu z teledyskiem do Blood, Sweat and Tears, gdzie także była scena, jak oni siedzą na kanapie, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się temu zdjęciu zauważamy podobieństwo do poprzedniego photobooka i tak jak w poprzednim photobooku mieliśmy czerwoną różę, tak tutaj na tym zdjęciu są żółte róże, a one z kolei symbolizują zazdrość. W internecie pojawiła się również teoria, jakoby to zdjęcie było podobne do obrazu Rzymianie okresu upadku i znalazłam kilka interpretacji tego obrazu, ale jedna szczególnie przypadła mi do gustu, ponieważ stwierdzono, że architektura na tym obrazie tworzy doskonałą geometrię, za to ludzie mają niedbałe pozy, a w pogoni za przyjemnościami w pewnym sensie stracili swój ludzki charakter i wyglądają niemal zwierzęco. Napisano także, że te postaci są wielkości prawdziwych ludzi, mamy wrażenie, jakbyśmy mogli do nich dołączyć, to nasz świat, wszystko co za nimi, architektura, rzeźby, a przede wszystkim krajobraz, to wszystko jest poza naszym zasięgiem. A to z kolei kojarzy mi się z książką Jung's Map of the Soul i w teorii do persony wspominałam o teorii góry lodowej Freuda, gdzie Freud porównał naszą psychikę do góry lodowej i wszystko co znajduje się nad taflą wody jest naszą świadomością, a wszystko co znajduje się pod taflą wody jest dla nas niewidzialne, jest tak naprawdę ludzką nieświadomością lub podświadomością. I tak też może być w tym przypadku, ponieważ na tym obrazie architektura, rzeźby i krajobraz są poza naszym zasięgiem, czyli mogą symbolizować ludzką nieświadomość, natomiast te niedbałe pozy, ci ludzie są jakby naszą świadomością, tym co widzimy i tak samo dzieje się na zdjęciu BTS. W tym photobooku pojawia się wiele odniesień do mitologii greckiej, więcej niż mogliśmy się w ogóle spodziewać. Już na tym zdjęciu można zauważyć winogrona, a Jungkook ma na szyi torebkę Gucci'ego, która jest zwana torebką Dionizosa. Dionizos z kolei był bogiem wina. Powiem szczerze, że trzeba mieć naprawdę ogromną wiedzę, żeby w ogóle zrozumieć, co BTS próbuje nam przekazać, ale ta mitologia grecka to jest coś, do czego odnosił się także Carl Jung i według niego na przykład Demeter była archetypową matką, a Zeus był archetypowym ojcem. W żaden sposób nie da się przejść obojętnie obok zdjęć konkretnych członków i Vi jako jedyny ma na nadgarstku bransoletę w kształcie węża, co jest odniesieniem do historii Adama i Ewy w raju, a wąż był tą istotą, która ich skusiła do skosztowania zakazanego owocu, czyli był symbolem szatana, a co za tym idzie, winogrona mogą być symbolem tego zakazanego owocu, czyli symbolem grzechu. Pytanie tylko, dlaczego są w dwóch różnych kolorach i logicznym byłoby, gdyby te winogrona faktycznie były symbolem grzechu, ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ w rzeczywistości winogrona symbolizują zmartwychwstanie, symbolizują śmierć i ponowne odrodzenie. W tym wypadku może mieć to znaczenie metaforyczne, odnosić się po raz kolejny do teorii Junga, który pisał, że każdy rodzi się w życiu 3 razy. Pierwszy raz w
sensie fizycznym, po raz kolejny, czyli drugi raz, kiedy wykształca się jego ego, a po raz trzeci w momencie, kiedy rodzi się w nim świadomość duchowa. Robi się dość głęboko, ale idąc za tym tokiem myślenia można stwierdzić, że w Bangtanach nastąpiło narodzenie się świadomości duchowej, o czym też wspominałam w swojej teorii do persony, ale nadal nurtują mnie kolory tych winogron, więc doszukałam się, że białe winogrona oznaczają słodkie życie, miłość, romans i uczucie, natomiast czerwone są symbolem energii oraz przygody. Suga, Jungkook i Namjoon na swoich zdjęciach kosztują białych winogron, Jimin czerwonych, natomiast V jako jedyny ma winogrona w obu kolorach. I zaczęłam szukać głębiej i znalazłam na przykład takie znaczenie, że białe winogrona oznaczają nową przyjaźń, za to czerwone konsternację i tu już zaczynało coś dzwonić, ale nie do końca. I doszukałam się kolejnego znaczenia. Tym razem jest to islamskie znaczenie winogron i to z kolei idealnie wpasowało się w BTS. Ciemne winogrona oznaczają słabość i chorobę, natomiast białe są symbolem powrotu do zdrowia po chorobie, czyli Jungkook, Suga i Namjoon będą tymi, którzy odnajdą szczęście, Jimin zaś będzie trwać w swojej traumie i chorobie nadal, a V będzie tkwić gdzieś pomiędzy. Ale co z Jinem i co z Hoseokiem, którzy jako jedyni na zdjęciach mają truskawki i jako, że islamskie znaczenie winogron miało sens, to postanowiłam poszukać także truskawek, ale ciekawostką i w sumie dość dziwne było to, że do każdego znaczenia truskawki był odnośnik do piętna przy narodzinach. Jak się okazało, oznacza to, że dana osoba zostanie złapana i oskarżona o grzech lub przestępstwo popełnione przez kogoś innego, lub może oznaczać płacenie za cudze winy, albo po prostu może to oznaczać posiadanie dobrego charakteru lub natury. A w ogólnym pojęciu truskawka jest symbolem miłości. Więc podsumowując, w nowym comebacku BTS będzie się działo naprawdę dużo, ale przejdźmy w końcu do teasera z Boy With Love, który ma w sobie jeszcze więcej ukrytych znaczeń, symboli i odniesień do przeszłości. Na samym początku powiem, że w teledysku pojawia się kobieta, jest to piosenkarka Halsey, która jak się okazuje chyba nie została wybrana przypadkowo do tej współpracy, ale o tym dowiecie się jeszcze chwilę później. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to tytuł, bo brzmi dość znajomo. Jest to potwierdzenie na to, że BTS jednak tkwi w przeszłości, będzie dużo odniesień do tego, co było wcześniej, o czym wspominałam już w teorii do persony. Tak więc nowy tytuł Boy With Love jest nową wersją starego, czyli Boy In Love. W teorii do persony wspominałam, że teaser ukazał się tego samego dnia, co BTS Begins kilka lat wcześniej i tutaj mamy podobną sytuację, ponieważ Boy With Love ukaże się 12, a także 12 zostało wydane Boy In Love, tylko innego miesiąca. Ale przejdźmy w końcu do rzeczy, do tego, co się dzieje w teaserze, bo na samym początku widzimy Halsey w budce biletowej, a to od razu nam się kojarzy z Magic Shop, który widzieliśmy w teaserze do Fake Love i do którego nawiązania też ostatnio publikowało Big Hit w wielu grafikach. Jeżeli nie pamiętacie, co to jest Magic Shop, to oczywiście odsyłam do opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie linki do wszystkich teorii Love Yourself, więc znajdziecie także wyjaśnienie, co to jest Magic Shop, ale wracając do tematu, wszystko wyglądało niewinnie, ta budka też w sumie byłaby niewinna, gdyby nie kilka szczegółów. I po pierwsze jest to godzina otwarcia, ponieważ jest tam napisane 10 rano, a to jest godzina, o której zawsze Seokjin się budzi w komiksie Save Me. W momencie, kiedy coś idzie nie tak, on próbuje naprawiać przeszłość, ale budzi się ciągle tego samego dnia, ciągle o tej samej godzinie, czyli ciągle o 10. Po drugie, wiatrak. I może to jest przypadek, ale mi osobiście kojarzy się z teledyskiem do Mic Drop, gdzie także pojawił się wiatrak, który z kolei był odniesieniem do teorii brudnej łyżeczki. Po trzecie, Halsey, która ma lizaka. I lizak był przedmiotem, który otrzymał Yoongi w Magic Shop w teaserze do Fake Love, ale także lizak pojawił się w Highlight Reel. Miał go Namjoon oraz miała go przyjaciółka Sugi, która wymieniła na niego papierosa. Kiedy Halsey w końcu kończy pracę i zamyka budkę, możemy zauważyć wiele plakatów. Są to plakaty Singing in the Rain, czyli deszczowej piosenki, która miała premierę 11 kwietnia, a to z kolei jest data znów mocno połączona z Jinem, ponieważ właśnie wtedy wszystko się zaczęło i do tego dnia on ciągle wraca. I tutaj też myśląc o Jinie możemy zauważyć, że już widzieliśmy go śpiewającego w deszczu, bo taka scena pojawiła się w Epiphany. Halsey wychodzi z kina, wtedy pojawia się BTS siedzące na kanapie i po raz kolejny ta scena kojarzy nam się z Blood, Sweat and Tears, albo tym razem ze zdjęciem konceptowym i to jest też scena, na którą warto zwrócić szczególną uwagę i zauważyć po kolei, co się tam dzieje, ponieważ wydaje się, że na pierwszy rzut oka Halsey się co prawda zatrzymuje i patrzy na BTS, ale wydaje nam się, że patrzy na V, ale jeżeli się przyjrzymy dokładniej, to możemy zauważyć, że prawdopodobnie patrzy na Jimina, który jako jedyny na nią nie spojrzał. Jimin też będzie tutaj ważną postacią, ponieważ jego włosy i włosy Halsey mają ten sam kolor i oboje też mają na sobie jasno-różowe ubrania.
Jimin też jako jedyny w Highlight Reel nie miał swojej własnej przyjaciółki, więc być może Halsey będzie animą Jimina. I tutaj po raz kolejny mamy odniesienie do teorii Junga. Przypomnę, że persona jest pojęciem prowadzonym przez Junga, oznaczającym adaptację do modelu kulturowego. Oznacza także maskę, jaką przybiera się na użytek społeczny oraz kompromis pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Anima jest więc dopełnieniem persony i zupełnym przeciwieństwem, ale anima jest też damskim aspektem męskiej psychiki oraz ideałem kobiety istniejącym w męskiej nieświadomości. I co za tym idzie, animus będzie męskim archetypem w kobiecej psychice oraz męskim ideałem w kobiecej nieświadomości. Żeby możliwy był harmonijny układ osobowości, konieczna jest obecność obu tych pierwiastków oraz równość między nimi, ale też istnieje teoria, że Halsey nie została wybrana tutaj przypadkowo, ponieważ dziewczyna ma tatuaż z napisem Serendipity, a to jest, jak wiemy, tytułem piosenki Jimina. Ważna jest też sceneria w tym teaserze, ponieważ po odejściu Halsey widzimy ogromny napis Persona, którego nie da się nie skojarzyć z wielkim napisem Omelas Spring Day. Jeżeli chodzi o powiązanie ze Spring Day, to o tym też już wspominałam w swojej teorii do Persony. Pod koniec teaseru widzimy Bangtanuk we fragmencie choreografii, a raczej jej końcówce, która wygląda identycznie jak końcówka choreografii do Boy in Love. I mało tego, osoba, która stoi na środku, zamienia znak pistoletu na migowy znak oznaczający kocham cię. I tyle prawie, bo jeszcze końcówka i kolejne nawiązanie do tytułu, ponieważ fragment, który tam słyszeliśmy, dostaliśmy już wcześniej, został on wyświetlony na gali Mama. I to było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało i że tak samo jak ja nie możecie się doczekać comebacku BTS. Ja jestem pewna, że będzie tam masa teorii, masa symboli, masa odniesień, masa psychologii, filozofii i wszystkiego. Ja już jestem przerażona i nie wiem, za co się zabrać najpierw. Ale jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. Oczywiście czekam na Wasze komentarze z Waszymi teoriami. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, to oczywiście dajcie mi znać. A jeżeli jesteście tutaj pierwsi albo jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału, gdzie znajdziecie więcej K-popu, więcej BTS, więcej teorii, więcej unboxingów, vlogów z Korei i czego tylko zażyczycie sobie. Zażyczycie. Tak. Do zobaczenia w następnym filmiku.